Jeżeli myślisz o swoich ludziach wy czy oni, no to separujesz się od nich, nie jesteś jednym z nich. To nie może być tak, że ci wiosłują w lewo, ci w prawo, a ci do tyłu. No, wy to robiliście to, teraz wy będziecie robić to i wy cały czas. Czy to jest proste? To zależy. Zwłaszcza, że jeżeli pracujecie w dużej firmie, to nigdy nie wiadomo, kto będzie waszym szefem w przyszłości. Bo będziecie mieli problem. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rekowski. W dzisiejszym odcinku powiemy wam o tym, że jeżeli wchodzicie w rolę lidera, czy to awansujecie ze stanowiska specjalisty, czy to zmieniacie organizację, to musicie zmienić swoją tożsamość. Dziwne trochę, prawda? No bo zawsze mówimy, że bądź sobą, bądź naturalny i tak dalej. O co tu chodzi z tą zmianą tożsamości? To jest bardzo ciekawe zjawisko myślę, że w każdej firmie, kiedy jesteście wy, jest wasz zespół i są jacyś oni. Zawsze są jacyś oni. To oni zepsuli, to oni nie dowieźli, to oni nie dostarczyli. I to jest coś, co ja widzę wszędzie, praktycznie chyba w każdej organizacji i to jest mały taki problem, ponieważ najczęściej ci oni to są koledzy z innego zespołu, z innego działu, ale z tej samej firmy, z tej samej organizacji. Więc płyniemy jedną łódką, ale jedni na drugich wytykają paluchami, że my tutaj robimy dobrze, a oni tam psują i ci oni sprawiają, że wy też płyniecie tą samą łódką w tym samym kierunku. Dlatego to jest bardzo istotna rzecz, że musicie się pozbyć tego takiego polskiego zrzucania, że my to jesteśmy tutaj kozacy zarąbiści i w ogóle super, a tamci to są jacyś oni i oni są źli, nie dowożą i robią beznadziejne rzeczy, bo będziecie mieli problem. Ale co więcej, ważne, żebyście rozumieli, że ludzie zwracają uwagę na słowa i na takie nawet bardzo małe słowa. Mamy przykład z naszej organizacji, kiedy przyszedł jeden wysoki menedżer i kiedy się odnosił do jego zespołu, oczywiście jego nowego zespołu, to mówił do nich cały czas wy to robiliście to, teraz wy będziecie robić to i wy cały czas. Był taki jakby trochę oddzielny. A przyszedł inny menedżer na inne stanowisko i ten menedżer od pierwszego dnia zaczął mówić my. My w naszej firmie to robiliśmy to, mimo że jego nie było w tej firmie te parę lat temu, ale my robiliśmy to. Teraz my będziemy robić co innego. Nasze zadania to są takie a takie. No i jak myślicie, który sobie zaskarbił od razu, nawet mimo że od pierwszych dni, mimo że nic nie robił, który sobie zaskarbił większą taką sympatię i takie poczucie jedności? No oczywiście, że ten drugi, ponieważ działamy wspólnie, działamy w firmie, działamy w tym samym organizmie, w tym zestawie naczyń połączonych, więc to się tyczy wszystkiego, czyli jesteśmy my, czyli my, firma, nie my, mój zespół, tylko my, cała firma. I teraz tak samo możemy, komunikując wszystko w ten sposób, czyli odciąć się od tego my, wy, oni, bo to są te trzy rzeczy i komunikować się przez tą perspektywę, że to my robimy. Jeżeli inny zespół coś nawalił, przez co wy nie dowieźliście, to wy wspólnie za to odpowiadacie i wy wspólnie możecie też to naprawić. Co ciekawsze, bo często jest tak, że my lubimy narzekać, lubimy stawiać ludzi gdzieś pod ścianą albo wytykać paluchami, ale jednocześnie w tym momencie zrzucamy z siebie pełną odpowiedzialność tego, co się dzieje i nie chcemy nawet rozmawiać, bo to są my, wy, oni. Kiedy zmienimy to podejście i zaczniemy w końcu rozumieć, że praca nas wszystkich jest trochę tak jak mrówek czy pszczół w ulu. Jeżeli wszyscy idziemy w tym samym kierunku, to pójdziemy lepiej, szybciej, wygodniej. To takie podejście przez tylko tą jedną prostą zmianę, o której Krzysiek mówi, czyli zmianę tego jednego słowa i tego podejścia, że nie wy, nie oni, tylko my razem, może bardzo dużo zmienić. No właśnie, bo to też jest tak, że te słowa, które my wypowiadamy, nie tylko kształtują to, w jaki sposób jesteśmy odbierani, tak jak w tym przykładzie poprzednim menedżerów, którzy byli absolutnie inaczej odbierani, bo mówili my albo wy do swoich ludzi, ale to też ważne jest, jak my myślimy. To jest zmiana tego naszego podejścia. Jeżeli myślisz o swoich ludziach wy czy oni, no to separujesz się od nich, nie jesteś jednym z nich. A jeżeli myślisz o naszych ludziach my jesteśmy zespołem,
my pracujemy wspólnie, my robiliśmy coś wiele lat temu, jak jeszcze mnie tu nie było i połowy tych ludzi nie było, ale to tamci to byliśmy my i też my będziemy w przyszłości, kiedy nas już nie będzie w tej firmie, to też będziemy my, to zmienia całkowicie myślenie o przedsiębiorstwie, o tym, jaki mamy wkład w rynek, w społeczeństwo, w to, co się dzieje dookoła nas, ale też zupełnie inaczej budujemy ten zespół, budujemy ten dział, bo wtedy nie budujemy go tylko w oparciu od tego, że dobra, jestem tutaj od września zeszłego roku i będę, nie wiem, do października za 2 lata i to jest cały mój horyzont, tylko wtedy ten zespół, który budujemy, czy ten dział budujemy, to jest coś ciągłego, coś, co będzie trwało przez ileś tam lat. Chciałoby się powiedzieć, że po wieki, wiadomo, że tak nie będzie, ale coś, co będzie trwało, my będziemy w to dawać nasz wkład, ale myślimy o tym, że to jest coś, co trwa dłużej. I wtedy wiele nie zmieniamy w naszej pracy. Pracujemy tak samo, ale jednak zmienia się to podejście do tego, co tworzymy, jak tworzymy, daje też takie poczucie celu, że po coś to robimy, nie tylko po to, żeby dostać przelew na nasze konto co miesiąc, ale żeby też coś tworzyć. I to jest fajne uczucie, przynajmniej dla mnie, mnie to zawsze motywuje. I to może być trudne, ponieważ jeżeli wasze ego jest nadmuchane i mocne i nie kontrolujecie go, to znaczy, że trzeba będzie trochę się zmienić. Żeby nie było, że mówię tutaj o jakichś dziwnych sytuacjach, to jest dokładnie sytuacja, w której my jesteśmy, gdzie pracujemy razem, budujemy wszystko razem, a ja przez ostatnie 6,5 roku działałem w zupełnie innym dziale. I było takie spojrzenie, że no to oni w tym operation, a tamci w tym commercial. I to jest bez sensu, bo to jest też pułapka i coś, co warto, żebyście wiedzieli już teraz na początku, kiedy o tym rozmawiamy, że ci oni mogą się kiedyś stać wami. I to jest bardzo ciekawa sytuacja. Czy to jest proste? To zależy. To zależy od tego, jaką macie perspektywę. Jeżeli przyjmiecie to, że pracujemy my, pracujemy razem, jesteśmy jako firma tym jednym statkiem, który płynie razem, no to nie może być tak, że ci wiosłują w lewo, ci w prawo, a ci do tyłu, no bo rozwalimy się zaraz o jakąś górę lodową i tyle z tego było. Jeżeli jesteście w stanie czasem zagryźć zęby, czasem też potraktować to jako możliwość nauczenia się, bo patrząc przez tą perspektywę wy i oni, to często patrzymy na innych na zasadzie kurde, no my robimy tak, a oni robią inaczej. I teraz, czy to znaczy, że robią gorzej? Nie, oni robią inaczej. I teraz, kiedy zmieniacie pozycję, łączycie się albo zaczynacie traktować inne zespoły dokładnie tak, jak to powinno być, czyli że jesteście jedną firmą, nagle otwiera się taka klapka w głowie, że kurczę, a może ja się dopytam, dlaczego oni tak robią? Może wiedzą coś więcej, może mają lepsze techniki, może to, co ja robiłem przez ostatnie lata wcale nie jest najlepsze i można coś zrobić inaczej. To daje taką fajną możliwość na otwarcie się na inne perspektywy, inne pomysły, inne osobowości, inne style komunikacji, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku i tak dalej, i tak dalej. Także z tego podejścia jest bardzo wiele korzyści, które możecie wykorzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przestaniecie patrzeć na nich, że to są jacyś inni oni i będziecie stawiać tutaj mury, zasieki i inne ograniczenia. Zwłaszcza, że jeżeli pracujecie w dużej firmie, to nigdy nie wiadomo, kto będzie waszym szefem w przyszłości albo kto będzie do was raportował. Pracuję w EMAG już 9 lat ponad i naprawdę dużo różnych niespodzianek mnie spotykało, jak kariery ludzi się przewijają i w jaki sposób ze sobą współpracujemy, kiedy parę lat temu to nie było jeszcze możliwe albo w ogóle o tym nie myśleliśmy. Podsumowując, w firmie jesteśmy my. Pracujemy wspólnie, pracujemy razem, komunikujemy się przez to, że my razem robimy to, razem idziemy tam. Dzięki temu możecie się oderwać od tego, że pracujecie od tego do tego. Dzięki temu możecie zbudować coś znacznie większego. Dzięki temu możecie lepiej komunikować się z innymi. Nie będziecie mieli wrogów, ale sojuszników, którzy pomogą wam robić robotę lepiej, milej, przyjemniej. Może problemy, które macie, oni już mają rozwiązane, więc kiedy zaprosicie ich do wspólnego stołu i będziecie z nimi rozmawiać na równi, jako ci, którzy pracują w jednej firmie i płyną w tym samym kierunku, z przyjemnością wam pomogą i wtedy dużo lepiej się pracuje. A dobry menedżer to taki menedżer, który jest w stanie bardzo szybko wejść w tę nową tożsamość, w nową rolę, który nie mówi cały czas po 5 latach, a w mojej poprzedniej firmie to robiliśmy coś tak czy inaczej. Teraz jesteś tutaj, teraz ty jesteś częścią tej organizacji i ludzie też od ciebie oczekują, że od pierwszego dnia będziemy my, a nie oni, wy
czy ja. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszamy do newslettera. Zasubskrybujcie się na naszym newsletterze na nerd.management/newsletter. Dzięki temu będziecie dostawać takie piguły wiedzy, informacji dla świeżo upieczonych i przyszłych liderów. Tymczasem dziękujemy Wam, że nas oglądacie i że nas słuchacie. Jeżeli macie jakieś ciekawe pytania i pomysły, to piszcie do nas, dzwońcie, odzywajcie się na social media. Jesteśmy bardzo otwarci do tego. A tymczasem widzimy się i słyszymy we wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Trzymajcie się. Cześć!